Idzie, idzie. Masz! Pedrułek. Tak. Dobry wieczór. Dzisiaj będzie znowu trochę filozoficznie, ale obiecuję, że tylko trochę. Tydzień temu wróciłem z wyprawy do Irlandii, tak jak wielu z Was słyszało w poprzednim odcinku. Planowałem łowić głównie legendarne feroksy. Ambitny plan, no ale już przed wyjazdem jasne było, że będzie to właściwie niemożliwe. Prognozy były wręcz tragiczne. Wiatr miał być między 80 a 100 km na godzinę, to właściwie uniemożliwia łowienie w większości miejsc, no, a we wszystkich, w których miałem zamiar łowić te feroksy. Zmuszeni byliśmy więc ganiać szczupaki, które o tej porze roku są bardzo trudne. Część jest wytarta, część jest niewytarta, nigdy nie wiadomo w jakim nastroju są, a generalnie są w słabym nastroju do brania w porównaniu z innymi porami roku. No więc jest to najgorszy właściwie moment. Na początek uraczyłem Was takim krótkim filmikiem, które później pokażę w całości. Brania, agresywnego brania, wspaniałego brania blisko burty jednego ze szczupaków, który był wystarczająco agresywny, żeby zaatakować bezpardonowo przynętę. Niestety takich zdecydowanych drapieżników spotkaliśmy tym razem niewiele. O tym za chwilę jeszcze Wam opowiem. Było ciężko, no ale dobre jest to, że nauczyłem się tym razem wiele i jestem pewien, że zaowocuje to dobrymi wynikami w tym sezonie. A było to możliwe dzięki elektronice wędkarskiej, nowoczesnej elektronice, o której Wam właśnie w tym odcinku chcę opowiedzieć, i świetnym przewodnikom. No bez nich też byłoby to niemożliwe. Nie radzę nikomu jeździć do Irlandii bez przewodnika, bo są to jeziora przepiękne, rybne, ale bardzo niebezpieczne. Nie tylko z uwagi na pogodę, która się zmienia jak w kalejdoskopie, ale również skały, rafy i tak dalej. Czyli lepiej samemu nie pływać. O tym za chwilę powiem w szczegółach, ale w tym odcinku będzie ta moja wyprawa trochę potraktowana jako tło dla może dyskusji, tak byśmy to powiedzieli, na temat echosond, bo między wędkarzami trwa dyskusja od momentu, kiedy właściwie echosondy pojawiły się na rynku i zaczęły wspomagać wędkarzy w ich realizacji ich pasji. Niektórzy twierdzili, że jest to nie w porządku, że z echosondą się nie liczy, no wszyscy znamy te teksty. No a ostatnio, w momencie kiedy pojawiły się systemy typu LiveScope u 3 czołowych producentów, ta dyskusja powróciła ze zdwojoną siłą, no i pojawiły się różne opinie. Wielu wędkarzy jest wręcz zdania, że używanie tych systemów jest nieetyczne, że odziera wędkarstwo z romantyzmu. Jeśli chcecie wiedzieć, co ja na ten temat myślę i posłuchać, jak tym razem podczas tej wyprawy sprawdził się system LiveScope firmy Garmin, to zapraszam. Na temat stosowania nowoczesnych echosond dostałem od Was wiele pytań. Widać, że Was to nurtuje, więc postanowiłem parę słów na ten temat powiedzieć. Zwłaszcza, że jest okazja, bo podczas tej wyprawy myślę, że bez nowoczesnej elektroniki nasze szanse byłyby właściwie zerowe, tak mi się wydaje. Tutaj pozwolicie, że zacytuję 2 z wielu listów na ten temat, które od Was dostałem. Kolega Bogusław pisze tak. Nigdy nie użyłem echosondy. W wędkarstwie sprawia mi przyjemność poszukiwanie ryby przy wykorzystaniu wiedzy nabytej przez dziesiątki lat wędkowania i możliwie jak największe danie szansy rybie. Czas spędzony nad wodą daje mi ogromną przyjemność i zupełnie nie jest to zależne od wyników. Poza powyższą sytuacją podziwiam Pański sposób propagowania wędkarstwa, ogromną wiedzę i z przyjemnością śledzę Pański kanał. Pozdrawiam, Bogusław. Bywalec na wodzie jeziora Sasek Wielki. Dziękuję Panie Bogusławie, dziękuję za miłe słowa, za komplementy. Oczywiście ma Pan absolutne prawo do swojego zdania na ten temat, na szczęście. A kolega Krzysztof w podobnym guście pisze do mnie tak. Używanie systemów typu LiveScope uważam za nieetyczne. Co to za sztuka znaleźć rybę i podrzucić jej przynętę pod pysk? Znak zapytania. Gdzie tu wiedza wędkarska i zbierane latami doświadczenia? Czy według Pana
to ok, że właściwie nie trzeba znać zwyczajów ryb, bo echosonda pokaże, gdzie są i jak reagują na przynęty. No tu kolega Krzysztof wykazał się wiedzą, myślę, że oglądał w sieci jeden z filmów, których jest mnóstwo, naprawdę dużo, które pokazują, jak działają te systemy, jak można je wykorzystać i rzeczywiście może budzić to kontrowersje. Nie mam zamiaru z tym polemizować. Natomiast powiem Wam, tak jak obiecałem, co ja myślę na ten temat. Temat jest dość trudny, jak wszystkie, które zahaczają o filozofię lekko, więc po pierwsze to jest trochę tak, mi się to tak kojarzy trochę jak rozmowy o tych tak zwanych brzydkich filmach. Nie ma przymusu, więc każdy może oczywiście decydować, czy ogląda, czy nie. Może po prostu wyłączyć takie medium i nie oglądać. Nie powinien narzekać. Każdy ma prawo, jeśli chodzi o wędkarstwo, powinien łowić ryby w taki sposób, który przynosi mu największą przyjemność. Tak więc jeśli ktoś chce łowić z brzegu, albo z łódki, ale bez silnika, tylko na wiosełkach, po staremu, bo widzi w tym prawdziwe wędkarstwo, to droga wolna przecież może tak robić. Oczywiście jest niebezpieczeństwo, o którym wspomina kolega Krzysztof, tu nie ma wątpliwości. Okazję szczupaków zaczęli łowić koledzy, którzy jeszcze niedawno w ogóle nie łowili drapieżników. Widzimy to wszystko na zdjęciach, które są publikowane w dużych ilościach na Facebooku. Tak jak wspomniałem wcześniej, to jest trochę problem filozoficzny. Możemy na te zjawiska psioczyć i nimi się nie zgadzać, ale rozwoju technologii nie zatrzymamy. No to z tym się chyba wszyscy zgodzimy. Może to nie jest najlepszy przykład, ale trochę mi się przypominają tutaj czasy mojej młodości, kiedy aby jeździć w Polsce samochodem, trzeba było mieć przy sobie narzędzia i olej silnikowy i wiedzieć oczywiście, co z tym zrobić w razie awarii. Teraz jednak nikt nie narzeka, że nowoczesne auta są właściwie bezobsługowe. Nikt nie mówi przesiądź się, cwaniaku, ze swojego Volvo, czy tam Opla, czy Mercedesa do starego Fiata 125P, to pogadamy. I zobaczymy, jaki z ciebie kierowca. Nie oszukujmy się, technologii, postępu nie da się zatrzymać. Ludzie zawsze będą chcieli się bogacić i żyć łatwiej i wygodniej. To jest naturalna kolej rzeczy i myślę, że nie ma co z tym walczyć. Tak więc oczywiście widzę niebezpieczeństwa. Będziemy łowili więcej okazów i w wielu przypadkach znikną te takie strefy, które do niedawna były zupełnie niedostępne dla wędkarza, ale przynajmniej bardzo trudne, gdzie te wielkie ryby mogły się schronić, na przykład strefa pelagiczna wielkich jezior. No bo dzięki właśnie tej nowoczesnej elektronice, skanując cierpliwie toń jeziora, można te ryby namierzyć i spróbować złowić. To oczywiście nie jest to takie proste, jak się wszystkim wydaje, co wiedzą wszyscy, którzy próbowali, no ale rzeczywiście szansa jest dużo większa niż bez elektroniki. Jeszcze niedawno jedyną bronią na te wielkie toniowe szczupaki był trolling. No, rozmawialiśmy o tym wielokrotnie. Nadal uważam, że trolling jest niezłym pomysłem, jeśli chodzi o łowienie tych sielawowców, tych szczupaków, które zamieszkują toń jeziora i w większości przypadków w ogóle do brzegu się nie zbliżają, czyli są trudne do złowienia tradycyjnymi metodami. No teraz to się zmienia i obserwując chociażby nasze podwórko widzimy, jak bardzo poprawiły się efekty wędkarzy, którzy wyspecjalizowali się właśnie w używaniu tych systemów typu live. Jeszcze niedawno niektórzy koledzy łowili 2-3 metrówki, 4 w roku, no teraz łowią ich setki. Mówię to oczywiście o przewodnikach wędkarskich, którzy z racji swojej pracy są na wodzie 100, 150 i więcej dni w roku. No i pytanie, czy to źle? Najczęściej narzekają na to koledzy, tak jak zauważyłem, którzy i tak preferowali strefę przybrzeżną, krążele, trzciny, takie klimaty. Oni i tak zostaną moim zdaniem w tej strefie, a ci, którzy dysponują technologią, będą świadomie łowić okazy, które, no nie oszukujmy się, jeszcze do niedawna zdychały ze starości, mogło tak być, albo wpadały w sieci rybaków. Także i tak ci koledzy, którzy łowią w grążelach, by ich nie zobaczyli. Osobiście jestem naprawdę zafascynowany możliwościami tej nowoczesnej elektroniki. Jednocześnie jestem lekko zszokowany obserwacjami z łowisk ostatnich 2 lat, kiedy mam przyjemność i zaszczyt posiadania na swojej łodzi systemu Garmin Panoptix LiveScope.
Niektóre z tych obserwacji potwierdzają to, czego nauczyłem się w szkole, w teorii oraz w praktyce przez te 40 lat wędkowania aktywnego, ale wiele z tych obserwacji zupełnie stawia tą moją wiedzę do góry ogonem, można tak powiedzieć. Korzystając z okazji, że właśnie wróciłem z tej Irlandii, gdzie było bardzo trudno, tak jak wspomniałem na początku, i bez tego LiveScope'a właściwie wrócilibyśmy pewno zupełnie na zero, opowiem Wam o kilku sytuacjach, których byłem świadkiem, których doświadczyliśmy z moim przyjacielem Mariuszem podczas właśnie tej wyprawy. Tak jak też mówiłem wcześniej, byliśmy gośćmi dwóch wspaniałych przewodników, którzy działają na terenie Irlandii. Obaj używają nowoczesnej elektroniki i sporo się od nich nauczyłem. Byliśmy więc gośćmi Jean-Philippa Carneta, Francuza, który wybudował bardzo fajny hotel, lodge wędkarski nad jeziorem Mask, na brzegu jeziora Mask, legendarnego Loch Mask. Swoją wiedzę na temat jezior irlandzkich i zwyczajów szczupaków Jean-Philippe potwierdza co roku. Można to obserwować na jego profilu na Facebooku, gdzie umieszcza dość regularnie zdjęcia ogromnych szczupaków. No i jest też łowcą jednego z największych szczupaków zmierzonych, potwierdzonych, jeśli chodzi o długość, w tych czasach nowożytnych, tak możemy to powiedzieć, ryby, która miała 129,5 cm z jeziora Loch Mask. Potem po kilku dniach pobytu u Jean-Philippa przenieśliśmy się w inne miejsce, do Jacka Górnego, którego, mam nadzieję, nie muszę reklamować. Myślę, że większość z Was go zna, przynajmniej słyszało o jego wyczynach. Jego niezliczone, naprawdę niezliczone zwycięstwa w zawodach wędkarskich w łowieniu drapieżników w Irlandii mówią same za siebie. Jacek właśnie zmienia system z Humminbirda na Garmina, no i bardzo sobie to chwali. Jeszcze uczy się obsługi tego systemu, ale już widziałem, że jego wiedza jest na pewno większa od mojej, a obserwacje takie wieloletnie, które zgromadził nie tylko używając Humminbirda, który ma podobny system, ale troszeczkę gorszy, ale również i może przede wszystkim przebywając na łowiskach bez echosondy, bez tych super nowoczesnych sprzętów, to właśnie procentuje zestawienie tych dwóch rzeczy: doskonałej wiedzy wędkarskiej, umiejętności technicznych i posiadania na łodzi tej elektroniki powoduje, że wędkarz jest naprawdę nie do pobicia na swojej wodzie. Mówiąc o nowoczesnych systemach elektroniki wędkarskiej, trzeba powiedzieć o 3 firmach, które w tym momencie konkurują ze sobą na rynku. Myślę, że większość z Was to wie. Lowrance, Humminbird i Garmin. Generalnie testy profesjonalistów oraz opinie wędkarzy mówią, że właśnie Garmin jest tutaj niekwestionowanym liderem, przynajmniej póki co, bo właśnie Humminbird wprowadza nowy system. Lowrance ma całkiem niezły system, więc myślę, że ten wyścig będzie trwał. Czy z korzyścią dla wędkarzy? Na pewno, natomiast czy z korzyścią dla ryb? No tu oczywiście możemy dyskutować. No tak jak powiedziałem, zarówno Jean-Philippe, jak i Jacek używali najnowocześniejszej elektroniki wędkarskiej. Niestety nie pomogło nam to tym razem nałowić się do syta, przynajmniej tak jak chcieliśmy. Trafiliśmy niestety na bardzo niekorzystny układ czynników, pogoda plus pora roku. Generalnie, tak jak zapowiadałem, moim marzeniem było łowienie feroksów, tych legendarnych pstrągów, które zamieszkują irlandzkie jeziora, z rzutu, nie z trollingu. No, mieliśmy plan z Jackiem, mieliśmy jakieś ustalenia, no ale wszystko to niestety trzeba było odłożyć na bok, bo pogoda nas wyprostowała. Nie mogliśmy łowić w ogóle na jeziorze Corrib. Wiatr był taki, że to było kompletnie bez sensu. Także idąc za namową Jacka, w drugiej części pobytu zmieniliśmy lokum, tak żeby mieć trochę bliżej do łowisk, które no po prostu mogły potencjalnie dawały szansę w ogóle połowienia. No i oczywiście nastawiliśmy się na szczupaki. Zapomniałem z przykrością o feroksach, będąc świadomym, że no nie jest to najlepszy moment na łowienie szczupaków w Irlandii. No i okazało się, że jak zwykle część jest wytarta, część jest na tarliskach i bardzo nieaktywna z powodu prawdopodobnie ochłodzenia i tych wielkich, silnych wiatrów.
A część się wytarła, no tylko nie mogliśmy ich znaleźć generalnie. No parę tam znaleźliśmy, powiedzmy kilkanaście znaleźliśmy, ale to było dalekie od tego, czego spodziewałem się po legendarnych łowiskach irlandzkich. Był jeden dzień z lżejszym wiatrem, no ale wtedy z kolei była glada kompletna i też to nie jest najlepsze. W Irlandii szczupaki lubią jak wieje, no ale nie 80 czy 100 na godzinę oczywiście, bo wtedy z kolei wędkarze tego za bardzo nie lubią. Dodatkowo w kilku miejscach, w takich zatokach, w które ten wiatr walił tam przez parę dni, nawet pomimo że tam jest 3-4 metry głębokości, woda się mocno zmąciła, co też znakomicie utrudniło nam zadanie, bo oczywiście szczupaki są wzrokowcami, tak jak wiecie, no i każde zmętnienie wody powoduje, że jest trochę trudniej je skusić do brania. Tak więc jak powiedziałem, ryby reagowały na nasze przynęty bardzo słabo, niezdecydowanie, to jest dość delikatne określenie. To wszystko mogliśmy jednak obserwować na ekranie tych echosond i dzięki temu właśnie, tak jak powiedziałem na początku, uważam tę wyprawę za bardzo udaną. Nauczyłem się bardzo dużo i będę wykorzystywał tą wiedzę już niedługo u nas. No myślę, że działania tych systemów typu live jest większości z Was znana, nie jest obca. Tak jak w przypadku starych echosond, które służyły głównie do określania głębokości, później zaczęły pokazywać ryby, później zaczęły pokazywać side view, czyli te boczne widoki, prawa, lewa strona łodzi. I tutaj również w tych systemach live obraz podwodnego świata uzyskujemy dzięki analizie, oczywiście w echosondzie jest komputer, który analizuje te sygnały sygnały ultradźwiękowe, które są wysyłane i odbierane przez przetwornik. Oczywiście w przypadku wszystkich systemów typu live ten sygnał ultradźwiękowy wysyłany jest dookoła łodzi w tą stronę, którą zdecyduje wędkarz i to dość daleko, bo na 50 metrów lub nawet więcej. No i tak jak powiedziałem do niedawna, były takie systemy side view czy 360 stopni, czyli skanowany był obszar dookoła łodzi w postaci koła, co dawało całkiem fajne rezultaty. Widać było bardzo dobrze wszystkie elementy, które są na dnie, ukształtowanie dna, ale też przedmioty, które są na dnie. No i tam należało wypatrywać zapisów, które sugerowały, że to jest ryba. W sieci znajdziecie na pewno mnóstwo wspaniałych obrazów dna łowisk zrobionych dzięki tym systemom. Były to jednak wszystko obrazy statyczne. I tu właśnie jest największa różnica i przewaga systemów typu live. Mianowicie w czasie rzeczywistym ta echosonda pokazuje dokładnie to, co dzieje się pod wodą. Dzięki temu możemy na bieżąco obserwować, jak ryba reaguje na to, co robimy z przynętą, a przy pewnej wprawie również możemy ocenić jej wielkość i gatunek. Tak, naprawdę można to zrobić, uwierzcie mi. Jest to naprawdę prawdziwa rewolucja, ale jestem pewien, że oczywiście to się na tym nie skończy. Są już na przykład okulary, widziałem w necie taki filmik, chyba jeszcze nie są wprowadzone do sprzedaży, tak mi się wydaje, ale są okulary, które komunikują się z echosondą, prawdopodobnie przez Bluetootha i to, co jest na ekranie echosondy, widać, jest wyświetlane na okularach i dzięki temu, niewiarygodne, ale tak jest, na pewno tak jest i tak będzie, dzięki temu będzie można nie patrzeć na ekran echosondy, tylko łowić sobie spokojnie, a tutaj będziemy widzieć, co się dzieje pod łodzią, czy co się dzieje z rybą, która zaobserwowała naszą przynętę. Niewiarygodne, ale na pewno tak będzie i szczerze mówiąc, bardzo z dużą niecierpliwością na to czekam. W czasie tej wyprawy obserwowaliśmy, tak jak wspomniałem, dziesiątki szczupaków, średnich i dużych. Tych małych było też sporo, ale staraliśmy się im nie rzucać, żeby ich nie kłuć. W większości wypadków szczupaki podążały za przynętą do samej łodzi. Bez agresji widać było, że nie mają zamiaru zakąsić, a parę razy wręcz po zobaczeniu przynęty uciekały. No to już widzieliśmy oczywiście na ekranie echosondy. Kilkanaście szczupaczków złowiliśmy. Rozmiary były dalekie od oczekiwań. Wszystkiego nie udało się sfilmować, bo no niestety pogoda była, delikatnie mówiąc, niesprzyjająca do filmowania.
Często lało, deszcz padał w poziomie, grad, wichura właściwie cały czas, także no słabo było z tym nagrywaniem, no ale coś tam mi się udało nagrać, to wam za chwilę pokażę parę urywków. Tak też było niestety z największym szczupakiem, kamera mi tam zawiodła. No w każdym razie mam tylko końcówkę, to wam też pokażę, kiedy już szczupak jest w podbieraku. Nie jest jakaś wielka ryba, lekko ponad metr. Poza tym złowiliśmy kilka ryb w takich granicach 95-97, no ale oczywiście wiadomo, liczy się metr plus, także jedna ryba ponad metr i to ledwo, chuda, potarłowa, wzięła i dała się sfotografować i sfilmować. No i teraz parę filmików, które wybrałem dla was i skleiłem, które mam nadzieję będą dość dobrą ilustracją tego, co tam się działo i generalnie naszych wysiłków w Irlandii. No tutaj widać jak przywitało nas Loch Mask, fale jak na morzu, z widok z podjazdu do posesji Jean-Philippa. No mniej więcej tak było, no nie, oczywiście nie cały czas, ale to jest fajne, przynajmniej mieliśmy tęczę nawet w dwie w tym momencie. Deszcz padał tak dziwnie trochę z różnych stron, także jak się przepływało z łowiska na łowisko, no to też nie było to super przyjemne, bo no chyba wiecie, każdy wie jak to wygląda, jak się płynie szybko łódką i z boku wieje wiatr, no to po prostu no nie ma szans, no po prostu jesteście mokrzy i tyle. Tutaj rzecz jasna sprawdza się dobre ubranie, jest niezastąpione w takich sytuacjach. Tutaj znaleźliśmy takie miejsce, gdzie były takie momenty w ogóle, że wiatr z jakiegoś powodu na chwilę ucichał, ale tylko po to, żeby za chwilę ze zdwojoną siłą gdzieś pierdyknąć z drugiej strony. No i no widać, no po prostu to nie jest jakaś wymarzona pogoda na łowienie ryb. Chciałbym powiedzieć typowa irlandzka, ale nie, byłem w Irlandii wielokrotnie, ale takiego Armagedonu jeszcze nie widziałem, nie przeżyłem. Łowiłem na kilka przynęt, tutaj próbowałem również oczywiście starych produkcji Salmo, tych dwulistkowych obrotówek. Na obrotówkach kompletnie nic się nie wydarzyło. Łowiłem głównie na slidera 15 Ratlina, o czym wam jeszcze opowiem. No to kolega Mariusz cierpi, bo troszkę słońce wyszło, ale płyniemy i oczywiście przestało padać, no ale za to wiatr powoduje, że dostaje co chwila falą w plecy i na szczęście miał dobre ubranie Geoff Andersona i nic nie przemiękło. No, tak jak powiedziałem, łowiłem sporo może głównie nawet na Ratlin Slidera 15 i wszystkie właściwie ryby złowiłem na tą przynętę. Nie pytajcie mnie, czy będzie wprowadzona, czy nie będzie wprowadzona. Wiem, że były poważne wątpliwości z jakiegoś powodu. Nie chcę się na ten temat wypowiadać. Jak wiecie, już nie pracuję w Salmo, więc cieszę się, że udało mi się jeszcze zachomikować te parę prototypów. No, obawiam się, że mogą w ogóle nie wejść na rynek. Nad czym bardzo ubolewam, bo jest to świetna przynęta, która potwierdziła w takich trudnych warunkach swoją skuteczność i to nie raz. Wszystkie duże ryby złowiłem na tą właśnie przynętę. Tutaj jest filmik z jednej ze znanych zatok na jeziorze Ree. Niestety woda przez te wiatry się tak zmąciła, że po 2 godzinach ostrej walki zrezygnowaliśmy, bo oprócz tego, że była mętna woda i nic nie brało, no to jeszcze mieliśmy przed sobą konieczność powrotu do portu, co wiązało się z przepłynięciem przez środek jeziora, gdzie fale były 3 razy większe od tych. Także żartów nie było. Odwiedziliśmy też fajną zatokę na jeziorze Mask z Jean-Philippem. Zatokę o nazwie Maumatrazma, to taka trochę dziwna nazwa, ale zatoka absolutnie przepiękna, bajkowa. O tyle fajna, że jest to ulubiona zatoka Bertusa Rosemeyera, mojego wielkiego mistrza, który tam wielokrotnie jeździł, właśnie tam złowił bardzo wiele dużych szczupaków. No tu macie ujęcia już z łowienia. Szukaliśmy ławic płoci, które już zaczynały się gromadzić i przy nich zawsze były szczupaki. Akurat tutaj jest całkiem fajna ryba.
idzie do góry za slajderem, ale tak jak wiele innych, no była generalnie niechętna i widać, że już zawróciła, tak? Jak widzicie, obraz ryby jest, to nie jest takie czyste foto ryby. Jest to zbiór pikseli, który trzeba potrafić przeanalizować. Im większa ryba, tym jest bardziej rozbudowana. Tak? Wydaje się czasami, że są 2 albo 3 ryby, no ale za chwilę już widać, tak jak tutaj na przykład, że jest to jedna ryba i to duża. Bo te mniejsze ryby, takie powiedzmy poniżej 90 cm, to się świecą jako jeden punkt, później jak płyną do góry, to się rozwijają w taką smugę, ale widać od razu, że to nie jest duża ryba. Duże szczupaki naprawdę szybko dość można rozpoznać. Staraliśmy się spuszczać przynętę na głowę, różne techniki oczywiście były nie dokładnie na głowę, no ale w pobliżu szczupaka. Różne techniki były stosowane, często też szczupaki płynęły za przynętą, widać to było na ekranie echosondy, no i generalnie nie atakowały. Prawie go zobaczyłem. Tu jest duża ryba, ona się teraz ustawiła pionowo do góry, no i zrezygnowała, zeszła w dół. Ucieka, patrz, lepsza ryba była na pewno, ale normalnie uciekł do dna. Tak. Przynęta jest po lewej stronie. Tutaj kolejna próba. Ryba jest w połowie 7,20 głębokości. To też jest bardzo duża ryba, na pewno ponad metr. Idzie za przynętą. Już wydaje się, że uderzy, no i rezygnuje dosłownie 2 metry pod powierzchnią. Schodzi do dna. Kolejna próba. Piękny start szczupaka do góry, na pewno metrówka. Płynie za przynętą. Za mało szarpanie. Jeszcze płynie. No i nie wiadomo było co robić w takich sytuacjach. Różne są teorie, tyle teorii co wędkarzy. Jak to zwykle, niektórzy używają tylko gum, inni używają jakiś hybryd guma z włosianką, to jest ostatnio bardzo popularne, a niektórzy używają woblerów albo jerków. Także i dyskusja oczywiście się nie skończy bardzo dobrze. No tutaj pięknie wystartował ten szczupak do góry, do przynęty. I znikł. Schodzi do dna. Niestety, do widzenia. Kolejna próba. Znowu spuszczamy przynętę do drapieżnika. Jest nad nim no, jakieś 1,5 metra. Udaje, że nie widzi. Często on stoi ogonem w stronę przynęty, więc trzeba go obudzić i zainteresować. No i widać, że idzie. To też jest duża ryba, bo wydaje się, że z dwóch jakby złożona i już byłem pewien, że weźmie. Niestety, no widzicie, idzie. No i do widzenia. Już zrezygnował i schodzi. Takie ryby generalnie nie brały drugi raz. Wychodziły czasami, ale nie dały się złowić. Tutaj znowu jest w połowie wody, czyli to była dość płytka woda, 3,5 metra. I ta ryba, to też jest duża ryba. Niestety odmówiła współpracy. No, być może, że ta nasza prezentacja była jeszcze nieperfekcyjna, no, raczej na pewno, no, ale ryby niestety nie chciały współpracować. Tu następnie piękny szczupak stoi przy dnie, zobaczył przynętę, zobaczył slajdera i zaczyna płynąć do góry. I tutaj też znowu myślałem, że walnie. No, oczywiście są różne teorie, czy przyspieszać, czy zwalniać. Generalnie jeśli chodzi o szczupaki, no to należy przyspieszać. No, do widzenia. Niestety nie wziął. Tak, znowu. Ten z kolei był przy dnie, naprawdę piękna ryba. Spuściłem mu slajdera na głowę i znikł. Także to był jeden z wielu, które, no może nie z wielu, ale z kilku, które jak zobaczyły I wiemy, jak się już to rozpoznaje po prostu leszcze od szczupaków, wiesz? Leszcze nie spier***ą od przynęty. To mówię, że właśnie już wiemy, jak odróżnić leszcze od szczupaków na echosondzie, bo leszcze nie uciekają od przynęty. Próbowałem rzucać tym bardzo opornym, dużym rybom wynalazkiem Jacka, który się nazywa Disco Pike, którego możecie znaleźć w necie bardzo łatwo i kupić oczywiście. No niestety nie są to tanie rzeczy, ale też przynęta jest bardzo specjalna.
disco pike, disco trout. I to jest zadziwiające, jak te wielkie szczupaki, które już były zdenerwowane, wychodziły do tej, ten na przykład, to była ryba taka 110, takiej oceniliśmy. Płynął do samej łódki, także widzieliśmy na ekranie, może tego nie widać, ale jak to wszystko się rusza, to tam te piksele się rozjeżdżają lekko, ale jeśli wiemy, jak czytać wskazania Chosondy, to wiadomo, co ryba robi. No tutaj Jacek namówił mnie, żeby robił 8. To nie maski, ale zdarza się czasami, że szczupak walnie, taki, który płynie do samej łódki. Tym razem nie walnął. No, to jest przynęta, która ma długość 60 ponad centymetrów. Tutaj zobaczcie, największy chyba, jakiego miałem podczas tego wyjazdu. Niestety spadł, było go widać, widzieliśmy z Jackiem. Też ryba 110, niestety spadła. To był w takiej zatoczce typowo tarłowej zacięty szczupak. No takich złowiliśmy kilka, już były wypchane płociami. To jest taka rybka, tam pewnie z 70 z plusem. No oczywiście fajna, ale nie na takie przyjechaliśmy. Także to nie było jakiejś tam ekscytacji wielkiej. No i właśnie te slidery, który mi dał właściwie wszystkie ryby na tym wyjeździe. No, kolejna ryba. Też fajna. Co tu się wydarzy? Pięknie wystartował, od razu, ten był bardzo zdecydowany, wystartował, zobaczył tylko slidera, odwrócił się i przyładował jak prawdziwy mężczyzna, to mi się podoba. No i niestety trzeba pojechać w maju, żeby tak większość szczupaków reagowała. Ten był troszkę większy, nie pamiętam dokładnie, no ponad 90 cm, w pierwszej chwili nawet myślałem, że metrówka, no ale Jacek go właściwie ocenił, nie ma metra. 97 chyba miał. To jest fajna akcja, którą widzieliście na początku. Też ryba była bardzo zdecydowana do brania, jako jedna z nielicznych. Od razu wystartowała z 4 metrów do powierzchni prawie i cały czas płynęła za przynętą. Cały czas czekałem na walnięcie. Niestety dopłynęła do samego silnika i no, jak widać, mimo 2 bardzo ostrych kotwic spadła. No to była też taka ryba pewnie, nie wiem, 103, 105, nie jakiś okaz wielki, ale szkoda, bo na pewno była duża. Ale jaja. No to jest właśnie ta ryba największa, którą się udało wyjąć. Niestety brania nie zarejestrowałem, więc tylko jest ryba w podbieraku. No i tutaj macie fotkę tej ryby. Tak jak mówiłem, chudzinka niestety potarłowa. No mam nadzieję, że Wam się to podobało. Tak jak powiedziałem na początku, mimo fatalnej pogody i słabych brań, uważam ten wyjazd za udany. No i chciałem przy okazji podziękować naszym wspaniałym guidom. Jean-Philippe Carnet, dziękuję Ci bardzo za gościnność, za doskonałe jedzenie, rozmowy o starych, dobrych czasach. To było fajne. Jestem pewien, że następnym razem Twoje sprawdzone miejscówki na Loch Mask wypalą i złowimy przepiękne ryby. Jacek, bardzo Ci dziękuję za wszystko, za opiekę, za bardzo cenne lekcje, analizy zapisów LiveScope'a. No i przede wszystkim przemyślenia na temat prezentacji przynęt, bo dla mnie to było naprawdę coś fajnego. No i mam nadzieję, że nawet jestem pewien, że pomoże mi to złowić fajne ryby w tym sezonie. Jak zwykle bezcenna wiedza, nie zawiodłem się. Dzięki, mam nadzieję, że to nie było nasze ostatnie spotkanie. No i oczywiście dziękuję też mojemu przyjacielowi Mariuszowi, że ze mną wytrzymał ten Armagedon pogodowy. No i było fajnie. Także słuchajcie jeszcze raz, jeśli ktoś się wybiera do Irlandii, warto, ale naprawdę wybierzcie no przynajmniej jednego z tych 2 przewodników. Jest ich wielu, jest kilku Polaków, którzy tam gajdują. Myślę, że większość z nich wie, co robi. Na pewno nie ma sensu w każdym razie pływać samemu, pożyczyć jakieś łódki albo pływać z kimś, kto dopiero zaczyna tą swoją przygodę z wędkowaniem w Irlandii, bo to się może źle skończyć. W tym odcinku to na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia za tydzień. Cześć.